Opuszczam Gdynię. Już gdzieś kilometr przejechałem. No i test napędu wypada dosyć dobrze. Bardzo pomyślnie. Podjeżdża tu pod górkę, podjechałem ponad 20 km na godzinę. No i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Teraz jest ustawione na średnim tym trybie wspomagania. Tam dalej będzie taka bardziej stroma góra, 9% nachylenia. Tam ustawię maksimum tego i zobaczę, jak dam radę tam wjechać. No to jedziemy dalej. Jak dobrze żre, to można jechać dalej. Jeżeli tak słońce będzie taki cały czas, to włączę ładowanie podczas jazdy tych akumulatorów w tym w przyczepie. Będą się cały czas ładować. Ale nie wiem, czy nie zachmurzyć nie będą. Ta pogoda nie jest pewna. Ponieważ tutaj dobre jest ładowanie ze słońca, podłączyłem dwie ładowarki i tutaj przez dziurę ładują się akumulatory przyczepy, czyli kół. Zobaczymy jak długo, bo napięcie spada bardzo. Było 13,7, już jest tylko 13. No ale to normalne, przy poborze to normalne. Tu nie ma problemu, bo dopóki jest słońce, to nawet jak przekroczy się ten próg, to po prostu inwerter się wyłączy i tam odetnie ładowanie, odetnie zasilanie ta ładowarka solarna, więc jest bezpiecznie, nie muszę tu cały czas patrzeć. Ciekawe, podłączyłem 5 minut temu, a tutaj już pokazują, że praktycznie na full naładowane. No, prawdę mówiąc, to też niewiele czerpałem. O, ale wyłączyły się te. Ciekawe, wyłączyły się te. Ciekawe, może nie mogą pracować i ładować się jednocześnie. Zaraz zobaczę, czy się wyłączą. Nie wiem czemu się wyłączyły. No, tutaj raz czerwone, raz zielone się pali na ładowarkach, czyli tak na granicy naładowania i widać, że
wzrosło napięcie, więc nie pobiera zbyt dużo prądu tutaj inwerter. Ale czemu mi się to wyłączyło? Teraz będę podjeżdżał pod jedną z najbardziej stromych górek tutaj na tej drodze. No, nieźle, ale nie tak dobrze, jak się spodziewałem. Tutaj podjeżdżając nie używałem przedniego silnika w Rożberze. Chciałem zobaczyć, jak bez silnika tego, bo tak to bym szybko wjechał, ale tutaj później chcę zlikwidować ten przedni silnik. Teraz zostawiłem tak, bo gdyby to coś się zepsuło, to mam możliwość ciągnięcia przyzwoitego, ale raz, że tylko na tym jednym silniku, który też nie jest zbyt mocny, tylko 65 Nm, a dwa, to nie na największym przełożeniu. Także tu mogłem jeszcze przełożenie o jeden szczebel wyżej dać. Tam mam taki bardzo duży z tyłu, 46 zębów, i ten tutaj bym dosyć w miarę lekko przejechał. Tylko obawiałem się, że przyczepa będzie mnie chciała wyprzedzić. No i wtedy oczywiście byłoby od razu odcięcie zasilania. No ale nie znaczy, że można tu podjechać, a
Tutaj jest 9% nachylenia, więc dosyć mocno. Czyli myślę, że przy mocniejszym silniku i przy tym przełożeniu na największym, to nawet pewnie i tak 12% by się wzięło. Coś tu w kole piszczy cały czas. Oj, chyba się zaczyna. Musiałem zatrzymać się na podjeździe do jednego domu, którego właściciela kiedyś poznałem, bo tu w jednym kole poluzowały się szprychy. Niektóre. Ja zapomniałem, bo jedno koło dociągnąłem rzeczywiście na maksa, a drugie tak lekko myślałem, że mi naciągną w serwisie, ale w serwisie nie chcieli tego robić i ja sam nie dociągnąłem tego. Teraz muszę ustawić tutaj i podociągać, ale to i tak akurat był czas na przerwę. Kawałek dalej i tak bym się zatrzymał i tak. Przy okazji włączyłem rower do ładowania też. Ale śluźnie. Wszystko już się zrobiło. Prawie. Zacznę chyba. Dobra.
Niektóre palcami odkręcam. Tak luźno. No, dociągnąłem już. Raz. Znaczy 2 razy nawet. Teraz jeszcze raz wyciągnę tak już na fest. No ale niebo się zachmurzyło. Niestety zapomniałem krótkich spodenek i założyłem kąpielówki. Bardzo gorąco dzisiaj. Mam nadzieję, że więcej problemów nie będzie. Niestety widzę, że tutaj się, a może i nie, się zdawało, że się wygina to, ale obracam w tą stronę i w tą, to mniej więcej tak samo jest. Chyba jednak nie.
No i przede mną ta górka, na której na trójkołowcu zrobiłem salto w tył. Zobaczymy, jak teraz to pójdzie. No i znów tylko na tym jednym silniku podjeżdżałem. No i bez problemu. A górka, jak widać, było stroma. Tutaj jest pewnie z 10% nachylenia. No ale teraz już będzie tu kawałek tylko pod górkę, później już prawie cały czas z górki. No i jestem na kempingu Tamowa w Zaworach. Zgrzany jak diabli, bo to jednak mimo słońca, że nie ma mocnego, to gorąco było. O. Zaraz lecę do jeziora. No ale
Ale tutaj za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to następnego dnia deszcz pada. Ciekaw jestem, jak będzie teraz. Według zapowiedzi ma być. Dobra. Może gdzieś tutaj. Nawet dobrze. Prąd już podłączony. Tutaj sobie namiot zrobiłem na rower, bo robi się pochmurno i jest duszno. Możliwe, że będzie padać. Tu jeszcze moje bambetle leżą, ale już tutaj te akumulatory się ładują. Już tu podłączone, a z tej strony ładują się baterie do drona. Niestety nie ma prądu w tym
w gniazdku, gdzie powinien być. Coś mi się zdaje, że podczas wiercenia tych dziur, żeby przeciągnąć, ja musiałem rozłączyć tam jakiś kabelek i dlatego nie ma prądu. No nic, to teraz wykąpać się. No, trochę się schłodziłem. A teraz można wziąć się za jedzenie. Dzisiaj pierogi. No tutaj mam jakieś pierogi. Myślę, że chyba je tak usmażę. Oj, oleju zapomniałem uzupełnić. A, jest jeszcze, na szczęście. No. Coś tu miga. No to są jakieś z cebulką już. Więc będą chyba dobre. Pali się znaleźć. Tylko to niepotrzebnie. No tutaj też. Dobra. Trzeba sztuczce. Ależ tych szpargałów tutaj jest teraz. Już się przyda. I widelec by się przydał. Dobrze. Dobrobyt. Tyle tego towaru. Pierogi nie chcą się porozdzielać. Sklejane są.
I z cebulką chyba byłyby kiepskie gotowane. O, całe niebo już prawie zachmurzone. Coś mi się zdaje, że idzie deszcz. Chociaż nie zapowiadają na dzisiaj na noc, ale chyba będzie. Dobrze, że tutaj ten namiot rozłożyłem. Myślę, że już wystarczy tym pierogom. Przyklejały się. Woda wyparowała. No, a mycie garka będzie upierdliwe. W zasadzie nóż niepotrzebny do tego. Małe pierogi. Pierogi z mięsem. Z hipermarketu. Także nic dobrego. Piwem poprawię smak. Wow! Ale gorące się zrobiły te ładowarki. Na razie rozłączę je. Ciekawe. Już długo się ładuje. Nie, tutaj te. Akumulatory nie są ciepłe. Te zrobiły się gorące. Może dlatego, że jedna na drugiej leżała i się razem grzały. Później włączę jeszcze raz. Trochę doładuję. A teraz idę się wykąpać. Pod prysznicem tym razem. I od razu wypiorę te ubrania. Te, które miałem na sobie. To zabiorę do prania. Ręcznik tam jest. Dobrze. To do przebrania. Czyste, świeże ubranka.
Dobrze. No to. Firma Wurkos, chyba tak się czyta, albo Warkos. No. Wyposażyła mnie w sprzęt oświetleniowy na tą wyprawę. Tą lampę czołową właśnie używałem do tego, do nalewania wody do zbiornika. Bardzo, muszę przyznać, że bardzo solidne wykonanie. Kurczę. No i waga tego to wygląda jak lity odlew. Także chyba będzie mocne. Zobaczymy, bo w trakcie tej wyprawy będę tego sprzętu używał. Innego nie brałem. Tak? I tutaj mamy tą lampę czołową działającą w ten sposób. Są dwa przyciski. Jeden to włącznik, drugi to zmiana systemu świecenia. Tak? Czyli włączamy pierwszy i mamy ten silne światło. Później takie słabsze, później oba te światła razem i na końcu czerwone. I potem znów to samo. I przyciskając dłużej można zwiększyć jasność tego. No i jak widać było, są 3 jasności. Co w tych latarkach jest dobre, to nie tylko to. Wydają mi się naprawdę bardzo solidnie i przemyślanie wykonane. Tutaj właśnie te prosto i łatwo się obsługuje, ale ważne jest to, że to używa nie tych zwykłych tylko tych 21700, które mają 5000 mA, czyli 5 A pojemności. To dużo, bo taka średnia ta 18, chyba 600 tam tak jest. To ma około 2500, 3 to już dużo. Także te mają baterie 2 razy więcej tego prądu niż te inne latarki, więc to jest świetne.
Wszystkie one używają tego samego. Tutaj ta latarka, jedna funkcja mi się bardzo podoba, ponieważ te latarki z włącznikiem z boku bardzo często się w kieszeni włączają. Ja miałem taką, mam jedną taką właśnie z boku, to notorycznie mi się włącza. Te z tyłu włączniki nie, ale te z boku bardzo często. I co tutaj firma zrobiła? No, popatrzcie, naciskam, nie zapala się. Naciskam znowu się nie zapala, tak? A teraz zrobię takie szybkie 2 przyciśnięcia i zapaliła się. I teraz już jednym przyciśnięciem można zapalać, tak? Po prostu jak dłuższy czas ona jest wyłączona, to później takie jedno przyciśnięcie powoduje tylko 2 błyśnięcia. No, czasami po prostu zobaczymy, że w kieszeni coś się błyska, tak? Ale nie wyczerpie nam się w kieszeni bateria. Co mi się zdarzało przy innych latarkach. No, mówię, bardzo solidne wykonanie. Tu, no i też są oczywiście regulacja poziomów świecenia, tak? Jak włączymy i później przytrzymamy. Tutaj są dla odmiany 4 stopnie. No a ten 4 to już bardzo mocna ta latarka. No i trzeci element zestawu biwakowego to jest taka lampka na zewnątrz do powieszenia, tak? Co ciekawe, niekoniecznie trzeba wieszać. Ona ma tutaj otwór, który pasuje do statywu fotograficznego. Akurat ja wożę ze sobą statyw fotograficzny, więc to jest dla mnie bardzo dobre, ponieważ czasami rzeczywiście jak coś robię na zewnątrz, mogę sobie ustawić na statywie, przykręcić i będzie mi przyświecać. No i tu się włączają i też jest jeden, to taki słabiutkie światełko. 2, bardzo mocne. Jedno się wyłącza, tak? O, dobrze. I teraz 3. I tutaj można sobie ustawić kolor. Ja sobie kolor tego światła, tak? Pokrętłem. Ja sobie ustawiam taki niebieski, ponieważ niebieski najmniej rzuca się w oczy w nocy. Jeżeli się na zewnątrz coś robi, niebieskie światło jest, to tak mniej zauważalne jest. Wszystkie te takie wojskowe światła, czy na przykład oświetlenie zewnętrzne okrętów, są niebieskie. Właśnie po to, żeby jak najmniej rzucać się w oczy. Także ten sprzęt firmy Wurkos będę właśnie używał podczas tej wycieczki. No i na koniec zobaczę jak się sprawdzi. W domu trochę testowałem je, nie powiem, ale i bardzo pozytywnie. Naprawdę uważam, że świetny sprzęt. Firma najprawdopodobniej chińska. Bo teraz to trudno to odróżnić.
ale zrobione bardzo solidnie. No to teraz, korzystając z tego, że mamy prąd, znowu się nagrzały nie, jeden się tak bardziej nagrzał, ta ładowarka, bo włączyłem znowu, no i ładuje się, coś się strasznie długo ładuje, o te. Tu jak przyjechałem, to pokazywały tylko, że jedna kreska zeszła z 4, czyli niewiele, no bo cały czas podczas podróży się ładowało. O, żeby wykorzystać ten prąd, to nagotuję sobie na jutro picia. Tutaj mam przecież czajnik elektryczny, który tutaj załatwi to. Załatwi mi tą sprawę bardzo szybko i bez grzania atmosfery. No i w ten sposób jutro nie będę musiał tam za dużo robić, bo jutro niestety koło 15-16 ma być deszcz, więc chciałbym do tej godziny dojechać na miejsce, także chyba wcześniej wyjadę jutro. Jutro postawię na prędkość. Rano jeszcze sprawdzę te szprychy, czy na pewno wszystko jest ok. I jak ruszę, to te 50 km to mam nadzieję, że uda mi się w 4 godziny pokonać. Teraz jechałem 50 km 5 godzin, no trochę mniej. O 11 ruszyłem, tu byłem gdzieś za 15, za 24. A tu było 40 km. Z tym, że no, na każde jakieś stuknięcie, skrzypnięcie czy zgrzyt zatrzymywałem się i patrzyłem, czy coś jest nie tak, dlatego że tak szybko zobaczyłem te luźne szprychy. Po prostu coś tak, to koło zaczęło dziwnie piszczeć, popiskiwać. No i jak tylko zobaczyłem, to zatrzymałem się i dociągnąłem tam te szprychy. Teraz tu no to było na 20 km gdzieś, czyli w połowie drogi. Teraz nie sprawdzałem jeszcze tych szprych, ale nic nie piszczało, żadnych nie było
jakichś dziwnych odgłosów. Co ciekawe, do amortyzacji koła dałem mocniejsze, bardziej sztywne szprychy i teraz też te odgłosy, takie popiskiwania amortyzacji ustały, także i lepiej się drogi trzyma, lepiej się jedzie, na wybojach nie tańczy tak jak wcześniej. To jak się rozkiwała przyczepa, to bałem się, że się przewróci. Teraz nie, podskoczy i dalej jedzie, także jest korzystnie moim zdaniem ta zmiana, korzystna. No i napęd chyba jednak się sprawdza. Tu na szosie, na takiej równej, poziomej szosie, to trudno jest tak jakby utrzymać pracę silnika. Trzeba naprawdę szybko deptać, bo te dwa silniki szybciej pchają przyczepę niż ja jadę. Jak używam dwóch silników naraz, to wtedy że tak powiem, uciekam tej przyczepie. Ale na jednym tym nie da rady, bo przyczepa szybciej idzie. Ale pod górkę już nie. Pod górkę to już ten napęd stabilnie pracuje cały czas. Natomiast co mnie zdziwiło właśnie, że na szutrze bardziej stabilnie pracuje, że nawet na poziomej szutrowej drodze, jeżeli tam dosyć szybko jadę, to ten napęd też pracuje. Po prostu opory są większe toczenia i ta przyczepa nie może się tak rozpędzić. Dzięki temu na szutrze mam prawie cały czas wspomaganie. Także napęd myślę, że tak na 4+. No ale niestety hamulec jest na 3-. Bardzo słabo hamuje. Bardzo. Owszem, pomaga, ale żeby tak szybko się zatrzymać, to nie ma szans. Dlatego tam z górki, jak jadę gdzieś, to staram się powoli jechać. Powoli na tym hamulcu, żeby w razie czego łatwo było zahamować. No jak się wie, że słabe są hamulce, to można jechać, tylko że wtedy no już się nie poszaleje z górki. Bo może coś leżeć na drodze i niespodziewanie wyjdzie coś i nie sposób wtedy zahamować. Dlatego będę jeździł powoli, a po powrocie postaram się coś zmienić z tym. Nie wiem, być może no, te zaciski mechaniczne są takie niezbyt mocne. Wtedy trzeba będzie spróbować przerobić to na hydrauliczne, takie, tylko że linką bym tutaj operował przy rowerze, a na tym na przyczepie byłyby hydrauliczne. Nie wiem, jak to zrobię, ale no coś trzeba będzie z tym zrobić, bo to
też tak no, spowalnia. No bo z takiej górki to ja mogę 40 na godzinę jechać. Tu nawet raz jechałem chyba 50 albo 60 nawet. Nie, 50 tylko. 50 na godzinę. No ale wiedziałem, że mam hamulce. Może zrezygnować z tych tarczowych, a założyć szczękowe, jak poprzednio były, które świetnie hamowały. No dobrze. Zaparzyło się. Coś te torebki mało wytrzymałe są. Rozwaliły się. Ale mam sitko. To jak tu będę lał, to będzie mi się bokiem rozlewać. Tak nie pójdzie. Trzeba będzie najpierw do kubka przelać, a później tam. No. Właśnie. Właśnie, tak myślałem. O, tutaj mam ślady i na czubkach tych palców ślad po złapaniu lutownicy gorącej, bardzo gorącej. Nie wiem, o czym myślałem, że złapałem palcami tą nagrzaną korbę lutownicy. To przy lutowaniu tych kabelków od kół. To nie jest termos, to jest stalowa tylko butla. Także to po wlaniu gorącego płynu od razu zyskuje temperaturę tego płynu, więc nic dziwnego. Dobra, tutaj zdaje się mam jakąś torbę. Torba po kanapce. Chcę złapać.
już chyba nic więcej nie schowam. Wszystko jest. A może te spodnie. Teraz te nowe materacyki. Wow, gorący jeszcze. A tutaj ciągle jeszcze się ładuje rower. No jeszcze na czerwono. A tutaj laptop. Zapomniałem o nim. A tu gdzieś z boku umieszczę. Druga część. Dobrze. Okej. Poduszkę. Tu trochę nawiew zmniejszę, bo jest na maksa. Najpierw zmniejszony, to gdzieś właśnie z boku wcisnę. O, dobrze. Ponieważ noc jest ciepła, przynajmniej teraz, to ja się położę na tym śpiworze. Nie będę z niego wstępował. Gdyby nad ranem się zrobiło zimno, to wejdę pod niego. A teraz wezmę sobie kocyk. Taki mam ładny. I pod tym kocykiem sobie pośpię. Dobrze. No, jest już 11. Tak. Za 2 minuty 11. Także można już się zaczepia. No,
Zobaczymy, jak będzie pierwsza noc na tym, na nowym materacu. 11 to może gdzieś koło 7 wstanę. No i o 9 można by było wyjechać. I tak nie będzie padać. No to chyba już wszystko na dzisiaj.